Cześć, 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 cześć! Dzisiaj odpowiem na Wasze pytania. Jeśli ktoś mnie jeszcze nie zna, nazywam się Luiza, jestem instruktorem jazdy konnej w moim ośrodku jeździeckim. Jaka jest moja ulubiona maść? Tarantowata. Ile razy spadłam z konia? Szczerze powiem, że nie pamiętam. Bardzo dużo. Mój ostatni upadek był jakieś 2 lata temu. Jaki był mój najstraszniejszy upadek? W sumie miałam takie 2 poważne wypadki. Jeden upadek miałam w terenie. Spadłam z konia, przeleciałam przez niego i wylądowałam przed nim. I ten koń jednym kopytem przebiegł po moich plecach. A drugi upadek, weźmy w cudzysłowie, to zerwałam sobie stawy skokowy w mojej kostce, wchodząc na konia z ziemi. Czy każdy może jeździć konno? Myślę, że tak. Naszym głównym ograniczeniem jest tak naprawdę nasza głowa, a dokładniej strach, który się w niej znajduje. Jaki jest mój ulubiony koń? Wiadomo, że jest to mój koń, czyli Wigor. Wsiadłam na niego pierwszy raz w innej stajni i od razu poczułam, że to będzie koń dla mnie. Myślę, że mamy bardzo podobne charaktery, dlatego się ze sobą dogadujemy. Jaka jest moja ulubiona rasa? Myślę, że nie mam ulubionej rasy. Kiedyś mi się bardzo podobały konie fryzyjskie. O Jezus, uwielbiałam te ich pęciny długie. Ale miałam przyjemność kilka razy wsiadać na takiego konia i jednak stwierdziłam, że totalnie to nie konie dla mnie. Jaka jest moja potęga skoku? Myślę, że około 80 do 90 cm. Jak zostałam instruktorem jazdy konnej? Moją przygodę zaczęłam od kursu jeździeckiego, który musiałam zdać poprzez napisanie egzaminu pisemnego oraz praktycznego. I teraz tak naprawdę egzamin praktyczny zależy od tego, w jakiej placówce zdajecie instruktora. Dlatego, że często umiejętności muszą być minimum na brązową odznakę. W moim przypadku były minimum na odznakę srebrną. W jakiej najgorszej stajni jeździłam? Nie jestem z typów osób, które opowiadają o stajniach, więc nie powiem, ale z chęcią odeślę Was do filmiku, gdzie opowiadam, jakich stajni unikać. Ten filmik powstał na moich doświadczeniach, mam nadzieję, że z niego skorzystacie. Jak długo jeżdżę konno? Jeżdżę od 7 roku życia, więc od 17 lat. Ale ten czas leci. 17 lat. Już teraz wiecie, ile mam lat. Czy posiadam odznaki jeździeckie? Nie posiadam, ponieważ odznaki są potrzebne głównie do zawodów, na które my nie jeździmy, ponieważ tego po prostu nie potrzebujemy do szczęścia, ale tak jak wspomniałam w poprzednim pytaniu, musiałam zdawać egzamin i moje umiejętności muszą być minimum na odznakę srebrną. Czego najbardziej nie lubię w koniach? To jest ciężkie pytanie, ponieważ to wszystko zależy od jego cech charakteru. Najbardziej nie lubię koni leniwych i ciapkowatych. Co jest najtrudniejsze w pracy instruktora? Ja lubię wyzwania, więc myślę, że nie ma takich rzeczy. Pierwszą myślą, jaką przyszła mi do głowy, było to, że instruktor musi mieć zawsze oczy dookoła głowy. Ale ja to lubię, więc nie nazwałabym tego moją trudnością. Czy ciężko mieć stajnię? W dobie dzisiejszych czasów, dzisiejszej inflacji myślę, że tak. Ale ogólnie też najtrudniejsze chyba jest to, że zawsze któraś z nas, czyli ja albo Monika, musimy być w domu. Nie pamiętam, kiedy raz ostatnio byłam z nią na wakacjach. Zawsze jest tak, że
któraś musi zostać, żeby w razie czego, jakby coś się wydarzyło, typu kolka albo jakaś kulawizna, żeby wiedzieć, jak się zachować. I z reguły jest tak, że zawsze jak Monika wyjeżdża, no to ja praktycznie zawsze mam kolkę u jakiegoś konia. Także myślę, że to jest taki największy minus całej tej działalności. Jakie są moje obowiązki instruktora jazdy konnej? Pierwsza rzecz, rozpisywanie treningów, dobór konia do jeźdźca. Druga rzecz, sprzątanie stajni, czyli sprzątanie boksów. Trzecia, wypuszczanie i wprowadzanie koni do stajni. Czwarta, dawanie kolacji, dawanie śniadania. No i wiadomo, że prowadzenie treningów. To nie jest pytanie, ale dostałyśmy taką odpowiedź. Jeździłam u Was, gdy miałam 7 lat, także bardzo się cieszymy i pozdrawiamy, przesyłamy buziaki. Od którego wieku najlepiej zacząć szkolenie dziecka? Myślę, że minimum 7 lat. I tak na początku to będą jazdy typu zabawa, typu ćwiczenie równowagi, bo takie młodsze dzieci wiadomo, że po pierwsze się boją, a po drugie nie są w stanie trzymać się samodzielnie siodła, na przykład przy kusie, więc moim zdaniem 7 lat to jest takie minimum. Jakimi cechami musi charakteryzować się dobry instruktor? To myślę, że na pewno musi być cierpliwy, na pewno musi być pewny siebie, na pewno musi mieć wewnętrzny spokój, żeby nie dawać się wciągnąć w jakieś różne sytuacje, a wiadomo, że na stajni jest bardzo duży przemiał ludzi i sytuacje są najróżniejsze, więc trzeba zawsze brać to na klatę, więc myślę, że ten spokój też jest potrzebny. I myślę, że jeszcze ogólnie instruktor powinien być dobrym psychologiem, dlatego że musi potrafić dotrzeć do każdego jeźdźca z osobna. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać instruktorem? No to na pewno musiałam skończyć 18 lat. Musiałam skończyć szkołę średnią. Umiejętności na srebrną bądź brązową odznakę, zależy od organizacji, gdzie zdajecie. Wiadomo, wiedza i myślę, że doświadczenie. Czy przygotowuję się do treningów? Tak, to jest moja ulubiona część. Robienie researchu, zastanawianie się, kogo mam, czego oni nie mieli, co mieli, w jaki sposób mogę ich czegoś tam nauczyć. Bardzo to lubię, chociaż często też się zdarza tak, że robię freestyle, jak nie mam czasu się przygotować, lub jak zdarzają się sytuacje, że ktoś się wykruszy i trzeba połączyć grupę, no to wtedy robię freestyle, ale ogólnie też to lubię. Czy konie lubią truskawki? A czy Ty lubisz wszystkie słodycze? Wszystkie paluszki, wszystkie chipsy, wszystkie warzywa? No nie, to jest tak, że niektóre konie coś lubią, niektóre konie czegoś nie lubią i tak samo jest z truskawkami. Podrzucam Wam nagranie kondora, jak je truskawki. Najdziwniejsze pytanie, jakie dostajemy. Myślę, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, ale tak serio to takim najgłupszym pytaniem, jakie nam zadają, to a Wy potraficie jeździć konno? I jak nas na przykład widzą pierwszy raz na koniach, to Wy potraficie jeździć konno! Jak zaczęła się nasza przygoda z końmi? Więc Monika, czyli moja mama, jak miała 18 lat, to kupiła sobie pierwszego konia, która miała na imię Fagoretka. Potem ją zaźrebiła i urodziła jej się Fatima. I następnego konia, jakiego miała, to był Ferigun, czyli miała 3 konie na literkę F. W momencie, kiedy ja się urodziłam, to te konie musiała sprzedać. No i jakieś 10 lat temu w sumie stwierdziła, że dlaczego by nie otworzyć takiej naszej stajni, bo gdzieś jeździłyśmy w jakichś innych stajniach. No i otworzyła tą stajnię, no i tak sobie razem działamy. Jakie teksty najczęściej słyszę od jeźdźców? Czy brać do tego konia bacik? Czy potepnie mi Pani popręg? Czy będziemy dzisiaj skakać? Czy konie są rozbierane i idą do boksu? Czy dajemy im jakąś nagrodę? Chyba to tyle z takich najczęstszych pytań.
Ile uczy się jazdy konnej? To jest pytanie bardzo indywidualne, ponieważ niektórzy łapią szybciej, niektórzy potrzebują więcej czasu, niektórzy się boją, więc przez to też ta nauka idzie im dłużej. Można to porównać z uczeniem się tabliczki mnożenia dla dzieci, a z dorosłymi z jazdą samochodem. Czy trudno jest nauczyć konia? Myślę, że to chodziło o pytanie ogólnie, że nauczyć w kontekście zajeżdżenia konia. Tak naprawdę znowu to wszystko zależy od charakteru, od tego, czy koń szybko łapie, czy jest oporny na wiedzę, ale myślę, że najtrudniejszą rzeczą, jaka jest podczas tego zajeżdżania, jest to, że trzeba bardzo dużo, ale to bardzo dużo razy powtarzać to samo, bo po tygodniu koń już nie będzie pamiętał, co było wykonywane tydzień wcześniej. Czy szukacie nowego konia? Jak tak, to proszę, żeby był siwej albo białej maści. Tak, szukamy konia, nawet dwóch. Mamy plan pojechać w jakiś weekend na wschód, żeby tego konia znaleźć, ponieważ na zachodzie, czyli Wielkopolska i nasze rejony, nie ma żadnych koni. No naprawdę nie ma żadnych koni blisko. I jeśli chodzi o maść, to weźmiemy pod uwagę. Przebrnęliśmy do końca naszych pytań. Mam nadzieję, że troszkę Wam się rozjaśniła ta moja praca instruktora i zapraszam Was do subskrypcji, ponieważ aż 90% osób, które oglądają nasze filmiki, nie są naszymi subskrybentami. Jak to jest możliwe? Także zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, komentowania. No i widzimy się w następnym filmiku za tydzień. Buziaki! I jeszcze polubcie naszego Instagrama.